O ile najgorsze edycje kolekcjonerskie wybrać nie było trudno, o tyle te najlepsze już tak. Każdy przecież ma inny gust, każdy lubi co innego. Pytaliście, że skoro zrobiłem listę tych najgorszych, to jakie są najlepsze edycje kolekcjonerskie? No tak jak mówiłem, z tym jest trudniej. Nie ma kryteriów, które pozwalają określić, jaka zawartość będzie cieszyła się największym uznaniem kolekcjonerów. Dla jednych będzie to figurka jakiegoś growego patafiana, dla innych piękna litografia na kartoniku. Nie zawsze dobra gra dostaje dobrą kolekcjonerkę i odwrotnie. Postanowiłem nie skupiać się na tym, czy gra mi się podobała, ale na tym, co za dodatkowy hajs oferowali twórcy dla graczy z wypchanym portfelem. Oczywiście kryterium też nie jest to, czy te edycje były drogie, czy nie. Które edycje doceniłem najbardziej? Oto 10 najlepszych edycji kolekcjonerskich gier, według mnie oczywiście. Batman Arkham Knight Batmobile Edition. Kontrowersyjna kolekcjonerka, która niestety nigdy nie znalazła się w sprzedaży. Rocksteady uznało, że Batmobile nie spełnia wymogów jakościowych i wszystkie kolekcjonerki poszły na przemiał. Całe szczęście kilka z nich ocalało i dzięki jednemu z moich widzów, który posiadał ich na sprzedaż kilkadziesiąt, edycja Batmobila trafiła też do mnie. W środku obok gry w steelbooku miał być artbook, komiks, no i oczywiście ogromny model Batmobilu, który był w grze dość istotnym narzędziem Batmana. Batmobil był na pilota i po naciśnięciu transformował się w tryb bojowy. Sama transformacja była dość widowiskowa i pomysłowa. Dużo tam części się poruszało i faktycznie Batmobil wyglądał inaczej. Niestety bliższe przyjrzenie się pojazdowi pokazywało, ile rzeczy mogło pójść nie tak. Blokowanie się działek lub nawet całych mechanizmów było czymś całkowicie oczywistym. Niektóre części Batmobilu były po prostu położone na sobie, więc odpadały przy najmniejszym ruchu. Kiepskim pomysłem było dodanie działka, które trzeba było ręcznie włożyć po rozłożeniu modelu w tryb bojowy. Potem, gdzie chcieliśmy z powrotem Batmobila transformować, trzeba było pamiętać o jego wyjęciu, bo można było uszkodzić cały mechanizm. Jednakże całość wyglądała świetnie i gdyby tylko włożono w to odrobinę więcej pracy i wysiłku, edycja Batmobila byłaby co najmniej epicka. Titanfall. Kolekcjonerka według mnie średniego mocno Titanfalla zapowiadała się po prostu fantastycznie. Sam jej nie miałem, ale miałem zaszczyt koło niej kiedyś stać i nawet jej dotknąć. Zestaw zawierał artbook, taki pełnoprawny artbook, którego mianem artbooka nie wstydziłbym się określić, jakiś dziadowski plakat, no i oczywiście statuę Tytana z trójką wojaków. Statua liczyła sobie 45 cm zajebistości i swojego czasu była największą figurką dostępną w edycjach kolekcjonerskich. Wykonanie było całkiem porządne i do tego całość była podświetlana diodkami. Epickość w każdym calu. Chętnie postawiłbym takiego potwora u mnie w domu, aby zbierał kurz na swoim 45 cm zajebistym korpusie. Niestety nie dane mi było jej mieć i chyba już nigdy jej mieć nie będę. Ale kurde, gdybym miał tylko hajsu jak szejk arabski, to bym zapewne kupił bez zastanowienia. Metal Gear Rising: Revengeance. Kolejna gra, która miała dwie edycje kolekcjonerskie. Można się kłócić, która była lepsza, ale zazwyczaj doceniamy to, czego nie mamy, a więc w tym wypadku edycji amerykańskiej. Nie była może ona bogata, ale z fajnym pomysłem. Obok gry dostawaliśmy artbuczek i katanę Raidena wbitą w ziemię. Całość była zamknięta w szklanej kopule i była to lampka, która po włączeniu generowała coś w stylu prądu. Fajny pomysł, bo odnosiło się to do broni Raidena w grze, wyglądało super i można było to postawić bez wstydu na półce. Jako że ja byłem za biedny, aby ją kupić na otarcie łez, kupiłem sobie kulę z identycznym efektem za 30 PLN-ów w Pepco. Kiedyś dokupię sobie drugą i będę mógł sobie wyobrażać, że trzymam w garści obie elektryczne kule Raidena. Batman Arkham City. Druga część Batmana w tym zestawieniu, a to ze względu na niecodzienny pomysł. Wszystko było zamknięte w niemal sześciennym pudełku. W środku znajdowała się gra, niestety bez steelbooka, a była ona włożona w mini artbook. I był to bardzo kiepski pomysł. Z dołu pudełka była specjalna szufladka i tutaj postanowiono wydymać europejskich graczy. W amerykańskiej wersji był tam film na Blu-ray, a w zasadzie animacja Batman Gotham Knight, która była antologią różnych historii od
różnych twórców, oczywiście o Człowieku Nietoperzu. Polscy gracze wyciągali szufladkę i nie było tam zupełnie nic. Ponowne zamknięcie i wyciągnięcie szufladki pokazywało, że nadal nic tam nie ma. Ostatnim elementem była figurka Batmana w czerni i bieli. Fajne nawiązanie do komiksów z serii Black and White. Batman sobie przycupnął na kolanko, dzięki czemu zmniejszono objętościowo pudełko, ale i zarazem uniemożliwiło to wepchanie do niego steelbooka. Coś za coś. Ciekawostką jest to, że w Japonii gra dostała figurkę w kolorze i wydaje mi się, że w delikatnie innej pozie. Ale tak czy tak wolę chyba jednak tą w czerni i bieli. Death Stranding. Hideo Kojima potrafi zaskoczyć niebanalnymi pomysłami i wykonaniem. Death Stranding podzieliło graczy, niemniej gra wzbudzała emocje. Do tego przedziwny klimat i mechanika, na którą mógł sobie pozwolić tylko Hideo. Nic dziwnego, że i symulator kuriera doczekał się edycji kolekcjonerskiej, która i tym razem miała w pewien sposób szokować. Podobało mi się to, że Kojima nie bał się kontrowersji. Edycja kolekcjonerska była zamknięta w ogromnej walizie, wykonanej niestety z plastiku, więc rodzinnych klejnotów bym w niej raczej nie trzymał. W środku znalazła się gra w steelbooku, mała figurka Ludensa będąca maskotką Kojima Productions, kawał żółtej taśmy samoprzylepnej, co było dość sporym kretynizmem, czy może bardziej kojimizmem, no i gwóźdź programu. Dziecko w słoiku w skali 1:1. Słoik można było podświetlić, dzięki czemu nadawało mu to jeszcze bardziej upiornego wyglądu. Owszem, po bliższym przyjrzeniu wychodziło, że dziecko przypominało plastikowe lalki z ciężkiego PRL-u, ale i tak postawienie takiego słoja z dzieckiem w piwnicy obok ogórów i dżemorów i zaproszenie do zwiedzania piwnicy organizacji prorodzinnych wywołałoby falę cudownej konsternacji. Fajna, kontrowersyjna rzecz, która chyba jednak wzbudziła mniej emocji niż oczekiwano. Batman Arkham Origins. Arkham Origins dla wielu był taki se. Mnie się podobało, ale czuć było, że Rocksteady do tego ręki nie dokładał. Warner jednak miał gest i przygotował srogą edycję kolekcjonerską. W ogromnym pudle znalazła się oczywiście gra i dodatkowa płyta Blu-ray z materiałem o superzłoczyńcach. Artbook, który nie był demem, ale też nie był pełnym artbookiem, coś pomiędzy. Spory zestaw karteluszek, wśród których był schemat Batwinga, mapa świecąca w nocy, bo przy zgaszonym świetle mapy się ogólnie najlepiej czyta, list gończy za Batmanem, jakieś inne pierdoły, na które byś nigdy nie spojrzał. Dalej 2 plastikowe badziewia w postaci żetonu Two-Face'a i plastikowego kła, zdjęcie rodziny Wayne'ów, no i świetna figurka Jokera wbijającego nóż w stół. Fajne było to, że za Jokerem była ściana telewizorów, które można było uruchomić, a te wyświetlały jakieś tam pierdoły, ale robiło to ogólnie wrażenie. Figurka z daleka wyglądała zacnie. Gorzej jak zbliżyło się do niej japę, bo cała epickość gdzieś ulatywała, ale tak z daleka to wyglądało bardzo godnie. Warto wspomnieć o tym, że Joker miał wymienną głowę. Głowa była skitrana w jednym z telewizorów i pozwalała zmienić Jokera w innego bohatera. Zestaw fajny i tutaj dodam, że Europa też dostała świetną figurkę Batmana walczącego z Jokerem. Dla niektórych nawet ta nasza, polska, słowiańska edycja kolekcjonerska była lepsza niż imperialistyczny wymysł Amerykanów. No ale co kto lubi. Halo Reach. Kolejne cudo, którego nie miałem, ale miałem okazję dotknąć własnymi rękoma, których potem nie myłem przez 2 tygodnie. Edycja zawierała grę, specjalne pudło wypchane papierowym dobrem, jakieś notatki, inne pierdoły, które w życiu byś nigdy ponownie do ręki nie wziął, no i statua. Ogromna statua, która nie liczyła jednej figurki, ale aż 5 członków Noble Team. Cała kurde piątka. Był tam Bamber, Patashon, szeregowy Menelson, sierżant Bimber i Pindol. Wyglądali epicko, a figurki przygotowało McFarlane Toys, które robi naprawdę dobre produkty. Piękna statua, która rozświetla pokój pewnie nie jednego gracza. StarCraft 2. Tutaj nie jedna gra, a cała trylogia. Blizzard umie wydawać fajne kolekcjonerki bez zbędnego barachła, a do tego spójne i fajnie wyglądające na półce. StarCraft w edycji kolekcjonerskiej dostawaliśmy w dość sporym pudle. Co ciekawe, każdy z dodatków miał pudło tej samej wielkości, ale z innymi grafikami. Zasadniczo każde pudło miało bardzo podobną zawartość. Gra, płyta z materiałami bonusowymi, soundtrack na CD, bardzo fajnie wydane w normalnej wielkości artbooki, no
i teraz Wings of Liberty posiadało jeszcze kiepski komiks i pendrive, na którym był nagrany pierwszy StarCraft wraz z dodatkiem. Heart of the Swarm posiadało podkładkę pod mysz z motywem dodatku, a Legacy of the Void wypadało najbiedniej, bo nawet zamiast artbooka było tylko jego demo. No i brak było jakiegoś unikalnego dodatku. Widać było, że zainteresowanie StarCraftem 2 spadało na łeb na szyję i pewnie też to było wynikiem bieda edition ostatniego dodatku. Ale całość w formie trylogii prezentuje się fajnie na półce. Ma zawartość, która mnie interesuje, bez zbędnych pierdoletów. Assassin's Creed 4 Black Flag Black Chest Edition. Ubisoft edycje kolekcjonerskie swojej sztandarowej serii wypuszcza zazwyczaj w kilku wersjach. Różnią się one zawartością, a ostatnio nawet figurkami. Trzeba przyznać, że starają się przygotować srogie wersje, ale ze wszystkich wciąż uważam, że ta z Black Flag prezentuje się najlepiej. Wersja Czarnej Skrzyni i wersji Bukaniera różni się tylko figurką, która w tej drugiej jest lekko biedniejsza. No ale zobaczmy, co tam się jeszcze kryło. Był oczywiście Steelbook, demo artbooka, muzyka na płycie CD, flaga z czaszką, którą mogłeś powiewać nad głową, pobierając nowe odcinki mody na sukces z torrentów, mapa świata, na której były tylko Karaiby, to trochę jak Globus Polski, 2 piękne obrazy na płótnie, które mogłyby zawisnąć w Muzeum Kiczu i nie jedna, ale 2, powtórzę jeszcze raz, 2 litografie na wysokiej jakości kartonikach zamknięte w kolekcjonerskiej kopercie za 10 groszy. I na koniec oczywiście figurka Edwarda na fragmencie rufy statku, który był trochę nie w tej skali, ale przecież możemy oczami wyobraźni sobie wyobrazić, że to Edward płynie na statku Liliputów niczym Gulliver. Edward był w całkiem fajnej pozie i trzymał jeszcze szabelkę, a nad nim powiewała groźnie flaga. Fajna figurka, choć z tą skalą trochę Ubisoft nie przemyślał sprawy. Przez długi czas Edward na swoim Carlin stateczku stał u mnie na półce, ale potem Mariola stwierdziła, że czas go schować i w to miejsce postawiła świeczki z Ikei, które gdy się zmrużyło oko i spojrzało w inną stronę, też można było sobie wyobrazić, że przypominają Edwarda. Chociaż nie, gadam głupoty. Były to kurna zakichane świeczki, czy tam znicze, czy cokolwiek. God of War Stonemason Edition. Zramolały Kratos i doprowadzający do szału Bachor to gra na wszechmiar wspaniała. Kratos morduje na naszych ekranach od czasów PlayStation 2 i nie zanosi się na to, że na PlayStation 5 przestanie. Nowa odsłona dziada Kratosa doczekała się fajnej kolekcjonerki, którą niestety mogli cieszyć się jedynie zamorscy panowie, bo do Polski dotarły te biedniejsze. Stonemason Edition zawierała skromny, ale ładny steelbook, litografię, a jakże, 2 małe figurki braci Huldra, które wyglądały jak z drewna, ale były z plastiku, mapę na płótnie, abyś się nie zgubił idąc po bułeczki do Helheimu, dalej ekskluzywna zawartość dla Stonemason Edition, pierścień, który był godny ojca chrzestnego, jak go zakładam, jak schodzę po mleko do żabki, to ekspedientki całują mnie w niego, myśląc, że to właśnie papież do żabki zaszedł, 2 figurki trola i kunia, wykonane z plastiku imitującego coś innego. Staronordycki brelok z głową Mimira, która po naciśnięciu guzika wypowiadała jakieś zdanie w języku angielskim, którego zrozumieć nie sposób, bo synteza była w stylu wczesnego Commodore. No ale i tak fajnie, że coś tam gadała. No i na koniec statua Kratosa, który właśnie odcina głowę swoim toporem jakiemuś leszczykowi, a po drugiej stronie jego dzieciak, który właśnie trafił w głowę jakiemuś innemu nieszczęśnikowi z odległości 30 cm. Statua była ładnie wykonana, z dużą dbałością o detale i pięknie by się prezentowała na półce, no gdyby nie to, że Mariola kazała mi zdjąć to dziadostwo z półki i postawiła na jej miejsce jakiegoś konika z Ikei, który wyglądał jak upitolony przez jakiegoś małpoluda. No szkoda, ale edycja zacna. A jakie według Ciebie są najlepsze edycje kolekcjonerskie gier? Podziel się nimi w komentarzu.